Cześć, tu Ola, dawno nas tu nie było. Powoli, aczkolwiek sukcesywnie działamy na Whitecacie. W poprzednim odcinku udało się wykonać pierwszy fragment mocnicy pokładowej. W tym odcinku dla odmiany zajmiemy się trochę sterem. Jak widać, całość nie prezentuje się najlepiej. Do tego wychylenie steru nie jest symetryczne na obie burty. Chcemy również trochę zwiększyć maksymalne wychylenie. A co najważniejsze, przerobić sposób mocowania awaryjnego rumpla. Do tej pory trzeba było usunąć szuflady, a później sterować z kabiny rufowej. Nic nie widać, nie ma dostępu do manetki silnika. Najpierw dokładnie planujemy i rysujemy wszystkie potrzebne elementy. Musimy zlecić ich wykonanie ze stali nierdzewnej. W międzyczasie demontujemy resztę steru. Niestety pod dolne gniazdo płetwy sterowej dostała się woda. W przyszłości będzie trzeba to wszystko naprawić, ale najpierw niech schnie. Pierścień dystansowy uległ wewnętrznej korozji i przy próbie usunięcia pękł. Trzymała go tylko farba. Niestety nie dało rady bezinwazyjnie zdemontować wału sterowego. Stworzeń był tak zapieczony, że trzeba było go rozwiercić, a my zabieramy się za nową półkę na ogranicznik wychylenia steru. Po jej wklejeniu szybkie przeszlifowanie powierzchni i całość laminujemy. Następnie zajmujemy się całą komorą. Usuwamy dolaminowane do kadłuba wzmocnienia czy kawałek grodzi, który był w nie najlepszym stanie. Przy okazji otwieramy dwa wzdłużniki i tam daleko na rufie znajdujemy wilgoć. Jak tam jest wilgoć, to znaczy, że niżej, na środku jachtu może być woda. Po nawierceniu otworów wyleciało z dobre 10 litrów wody. Nie bardzo rozumiemy, po co te wzdłużniki na końcach zostały zamknięte. Woda i tak wejdzie do środka, ale nie będzie miała jak wyciec czy odparować. Po osuszeniu zabieramy się za dołożenie wzmocnień, które usunęliśmy. Najpierw jakieś drobne ubytki, a później duże powierzchnie. Dostawiamy również kawałek grodzi i jego również dolaminowujemy do kadłuba. Zaszpachlowujemy również dołki, w których mogłaby się zbierać woda. W grodzie będzie nawiercony otwór, tak aby ewentualna woda mogła spokojnie spłynąć do zęzy. Na koniec laminowań w tym miejscu wklejamy dwie belki. Były w tym miejscu, nie bardzo wiemy po co, ale będzie to bardzo dobre miejsce dla akumulatora na rufie, który będzie bardzo blisko rufowej wyciągarki kotwicznej. Zabieramy się za pierwsze malowanie. Samo malowanie zajmuje najmniej czasu. Wszystkie przygotowania do tego momentu to ogrom pracy, a efekt po nałożeniu kilku warstw farby jest największy. Najpierw idzie podkład, a później farba do zęs Epifanes. Odbieramy nowe świecidełka i szybko zabieramy się za ich montaż i sprawdzenie, czy to działa. Po wstępnym złożeniu wygląda to tak.
Na koniec montujemy jeszcze pośrednie łożysko i mamy rumpel awaryjny, który można dość szybko uruchomić. Jak kiedyś będzie już pokład w tym miejscu, to jeszcze całość zyska takie łożysko pokładowe. Jest ono uszczelniane i dodatkowo w zestawie ma kapturek z zimmeringiem uszczelniającym wał, albo kapturek, który zamknie całość, gdy rumpel nie będzie zamontowany. Chociaż kto wie, może to nie będzie tylko takie awaryjne stanowisko. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, subskrybujcie. A jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i komentujcie. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.